Kurna, płyną kaczki, ja chciałem zanęcić. Zobacz jakie. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Dzisiaj wybrałem się na nieduży zbiornik, gliniankę blisko miasta. To jest woda PZW, ogólnie dostępna. Na pierwszy rzut oka brzmi to słabo, bo woda PZW blisko miasta, więc raczej nie powinno tutaj być ryb, ale miejscowe koło bardzo dobrze dba o to łowisko. Został wprowadzony tu zakaz zabierania ryb, zakaz przechowywania ryb w siatkach, jedynie na zawody jest wyłączność. Także ryby są w tym zbiorniku, ja dobrze to wiem, chociaż nie byłem tutaj nigdy wcześniej, ale wiem od kolegów, widziałem zdjęcia pięknych karasi, linów, karpi, leszczy, wzdręg, więc na takie właśnie ryby liczę i zapraszam Was na film. Pomimo tego, że przyjechałem na łowisko, z którego nie wolno zabierać ryb i w którym te ryby są, to chyba to nie jest najlepszy okres. No ale jak możecie się domyślać, to terminu filmu się nie wybiera. Po prostu taki był i trzeba było sobie z tym poradzić. Dlatego myślę, że to nie jest optymalny czas. Dzisiaj akurat jest pogoda w porządku, jest w miarę chłodno, nie ma takiego słońca prześwietlającego wodę, to słoneczko się pojawia, natomiast jest więcej chmur. Ale ostatnie dni, ostatni tydzień był bardzo ciężki, bo były duże upały. Jak rozmawiałem tutaj z Rafałem, który udzielił mi kilku rad odnośnie łowienia w tym zbiorniku, no to Rafał mówi, że właśnie podczas tych upałów słabo ryby brały. Zresztą sam byłem też na rybach w kilku miejscach i też zauważyłem właśnie, że te upały rybom nie służyły. Nawet na łowiskach specjalnych ciężko było złowić rybę. Także nie wiem, czego mam się spodziewać. Po cichu liczę na to, że skoro ryby nie brały w zeszłym tygodniu, to może właśnie to kilka dni takich chłodniejszych spowoduje, że ryby ruszą do żerowania i coś uda się złowić. Nie nastawiam się na jakieś olbrzymie ryby. Każda ryba powyżej pół kilograma mnie ucieszy. Łowię fajnym, dosyć delikatnym federem, ale z dużą mocą. Mam szczytówkę jednouncjową, więc będę dobrze widział nawet delikatne brania. Zakładam na razie niedużą metodę, staram się łowić niedużymi przynętami. Tak jakby mam takie wrażenie, że to miejsce jest dosyć kameralne. Tak jak widzicie, po lewej stronie mam jakiś tam kawałek trzcinowiska, po prawej stronie są grążele. No i obławiam tutaj dwa miejsca właśnie tutaj przy grążelach i tam po lewej stronie między grążelami a tym trzcinowiskiem. To miejsce mi polecił właśnie Rafał, że tutaj może być nieźle i tutaj zazwyczaj łowił karasie. Natomiast ja jeszcze tutaj, zanim zacząłem łowić, to sobie to łowisko wygruntowałem tak mniej więcej, żeby wiedzieć, jak tutaj jest ukształtowane dno, nawet później przy holu rybym, żebym wiedział, czy muszę się martwić, że jest, nie wiem, jakieś wypłycenie, czy jakieś zaczepy, więc sobie mniej więcej to miejsce wygruntowałem. No i z mojego gruntowania wyszło, że tam przy tych nenufarkach to będzie, przypuszczam, około metra wody. Tak mi się wydaje. Natomiast w połowie tutaj odległości pomiędzy mną a tymi nenufarami robi się głębiej, czyli od nenufarów jest dosyć długi taki płytki odcinek i jest zejście i mniej więcej niecałe 20 metrów od brzegu bombka 30-gramowa, którą gruntowałem, podała ponad 3 sekundy, więc myślę, że ponad 2,5 metra wody, może 3 metry wody tutaj będzie. Dosyć głębokie miejsce, tak się to wydaje. I tak sobie pomyślałem, skoro rybom przeszkadzała ta aura, taka gorąca, słońce, prześwietlona woda, to być może one właśnie schowały się w tej głębszej wodzie. Mam przygotowaną procę, pelet, kukurydzę i nęcę sobie to miejsce właśnie tak na wyjściu już tej głębokiej wody, bo tu głęboko już jest bardzo blisko, więc na wyjściu już tam pod koniec tego głębokiego, bliżej tego płytkiego, nęcę sobie, strzelając procą właśnie po kilka pelecików i po kilka ziaren kukurydzy i
mam nadzieję też z tego miejsca coś złowić. No, pierwsze branie z prawego miejsca tam pod tymi nenuferami. Ciekawostka, bo wcześniej próbowałem łowić tam mieszanką zanęty z peletem 2 mm i nie było reakcji, a teraz dałem 4 mm pelet i po 3 minutach jest branie. To nie jest duża ryba, przypuszczam, że to jakiś leszczyk będzie. Oj, to na 100% leszczyk, ale jaki wielki. Także jakbyście się zastanawiali, czy leszcze biorą na metodę, to biorą. Jakbyście się zastanawiali, czy małe leszcze biorą na metodę, to też biorą. Nawet nie wiem, czy to ma pół kilograma, nie ma chyba, ze 300-400 gramów. No ale takie leszczyki też biorą na metodę, one też wyżerają pelet. Trochę jestem zdziwiony, że tam wziął ten leszcz, bo łowię bardzo blisko tych nenufarków, tam jest bardzo płytka woda. I tak sobie myślałem, że leszcze o tej porze to raczej będą głębiej gdzieś, raczej bym szukał ich troszkę głębiej. A ten maluch tam się zaplątał. Tutaj jest pełno kaczek, więc muszę te kaczki mylić i robić hałas, bo one skubane wyjadają mi towar tam, jak wystrzelę dalej. To jak złapię tam 1 czy 2 ziarenka kukurydzy czy peletu, to mi nie przeszkadza. Natomiast te kaczki też potrafią nura dać. Nie wiem, jak głęboko one schodzą, ale dosyć długo się nie wynurzają, więc nie O, właśnie dała nura. Właśnie nie chciałem, żeby ta kaczka mi tam dziobała po rybach. Może jak wiecie, jak głęboko kaczka potrafi zanurkować, to w komentarzu pod filmem napiszcie. Myślę, że karpiarze będą to wiedzieć, ewentualnie jakiś znawca ptaków będzie wiedział, jak taka kaczka potrafi głęboko zejść pod wodę. Tak jak wspomniałem na wstępie, jestem tutaj pierwszy raz, więc nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać. Oczywiście Rafał mi podpowiedział, że tutaj on głównie przyjeżdża na karasie pospolite, czyli piękne złote karasie oraz srebrne karasie. No i nie ukrywam, taka ryba, czyli złoty pospolity karaś ucieszył mnie najbardziej, ewentualnie jakiś piękny lin. Ale nie obrażę się oczywiście na karasia srebrzystego, na karpia. Jak weźmie ładna wzdręga, też przypuszczam, tutaj piękne wzdręgi są, więc też będę się cieszył. No i oczywiście takie pospolite ryby, najbardziej pospolite ryby w naszych wodach, czyli leszcze i płocie, myślę, że one też na metodę mogą brać. Z myślą o tych karasiach przygotowałem perlet 2 mm do metody oraz zanętę. Pelet 2 mm to jest pelet sticky Banoffee, natomiast zanęta to jest Sonubajca Chocolate Orange. Tak sobie pomyślałem, że słodkawa zanęta z delikatną rybną nutką będzie tutaj dobra. O, miałem delikatne wskazanie, ale niestety chyba ryba się nie zacięła. Dobra, wracam do swojej myśli. Także te dwie rzeczy przygotowałem jako główne i tak sobie pomyślałem, że być może w takim łowisku oprócz właśnie tych ryb, na które poluję, no z pewnością są mniejsze ryby, jakieś drobniejsze płotki, leszczyki, krąpiki, wzdręgi oczywiście, które też mogą chętnie przypłynąć do zanęty. I tak sobie pomyślałem, że jak będzie problem z tym, że te ryby będą mi przeszkadzały w łowisku, to też przygotowałem 4 mm pelet. Nawilżyłem go wcześniej, żeby był miękki, żeby mógł wypełnić nim foremkę w metodzie i zapakować, obkleić podajnik. Więc to jest kolejna rzecz, którą mam ze sobą. No i oczywiście kukurydzę, białe robaki, to są takie tradycyjne przynęty, które warto mieć ze sobą o tej porze roku. Oraz 6 mm pelet właśnie, którym tutaj sobie nęcę tak w tym głębszym miejscu z myślą o jakiejkolwiek rybie. Dzisiaj nie nastawiam się na konkretny gatunek, łowię tak, żeby złowić cokolwiek. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Spod tego miejsca, tam pod tych grążeli, niewiele się działo, więc cały czas donęcałem tutaj to miejsce na bombkę. Ale założyłem metodę i zarzuciłem właśnie w to miejsce bombkowe i wzięła ryba. Nie wiem, co to będzie. Chciałbym karasia, bo to by było coś wspaniałego, ale pewnie będzie karpik, bo tutaj też nie brakuje takich około 2 kilogramowych
karpików, które też robią zamieszanie. No zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, co to za ryba. Mam nadzieję, że zaraz się okaże. Muszę tutaj być gotowy z podebraniem ryby. Widzę, że ten karp, czy ta rybak tutaj próbuje wpłynąć w zarośla. Tak, to karp jest już. Tak mi się wydaje, że widziałem go tutaj przy powierzchni. O, na 100% karp. Jeszcze do końca się łudziłem, że może jakiś karaś tutaj się skusił w moje miejsce, ale na razie nie. Ale taki karpik już też dobrze wędkę potrafi przetestować. Glinianka nie jest bardzo płytka, więc te ryby mają tutaj tlen w wodzie, dobre pożywienie i mają kopa. Dobra, mam nadzieję, że teraz mi się uda go podebrać. Jeszcze się nie dał. Druga rybka, krzywdy nie ma, więc wypuszczam tego karpia i chyba zarzucę jeszcze raz w to miejsce. Może oprócz karpi tam się kręci jakiś karaś ładny. Wysoko jest, więc rybę wypuszczam z podbieraka. Od razu zanurkował. Ale obciera teraz była, kurde. To stanowisko jest dosyć komfortowe dla mnie. Jak widzicie, siedzę sobie na dosyć dużym pomoście, więc mam stabilne miejsce. To jest glinianka, więc jak widać, ten brzeg jest bardzo stromyk. Bez tej kładki, no to tutaj by było bardzo niewygodnie się rozstawić. Następną bardzo fajną rzeczą tutaj akurat w tym miejscu jest to, że mam w zasięgu rzutu taką dosyć dużą kępę grążeli, takie poletko nawet tych nenufarków oraz trzcinowisko. Te grążele są mniej więcej około 30 metrów od brzegu, natomiast te tutaj po lewej stronie trzcinowisko jest, myślę, że ze 25, nawet 27 metrów od brzegu, więc to jest dosyć blisko. Następne miejsce, które nęcę, to miejsce na bombkę, znajduje się około 15 metrów od brzegu, więc na takie łowienie wystarczy mi jedna wędka. Tą jedną wędką jestem w stanie obłowić tutaj te wszystkie łowiska. Jedno miejsce mam zaznaczone na klipie, drugie miejsce mam zaznaczone markerem i jak chcę na nim łowić, no to sobie po prostu dociągam do tego markera i klipuję i wiem, gdzie łowię. Jak znowu chcę przejść w dalsze miejsce, no to zdejmuję z klipa i mam ten drugi klip, także to jest bardzo proste. Natomiast tutaj na bombkę to rzucam mniej więcej w to miejsce, gdzie strzelam procą. Takie sobie miejsce wybrałem, jak pada cień na wodzie od tego trzcinowiska i tak mniej więcej celuję w koniec tego cienia i tam właśnie zarzucam swój zestaw i to jedno wędzisko mi wystarczy. To jest wędka Dura Carp Feeder 10-stopowa do 40 gramów. Założyłem jedną uncniową szczytówkę, bo sobie pomyślałem, że tutaj może brać jakaś drobniejsza ryba, to żebym widział jakieś tam ruchy na szczytówce, to wybrałem delikatniejszą szczytówkę. Do tego wędziska jest też przygotowana druga, mocniejsza, dwuuncjowa szczytówka. Do tego mam kołowrotek Centris SD, żyłka 0,23, Sinking Feeder Mono, trzonek ICS, podajnik od metody SK oraz LK o masie 30 gramów i tym rotuję i staram się skusić ryby do brania. Jest kolejna jakaś ryba tutaj z tego miejsca bliższego. Już się zastanawiałem, czy nie wyciągnąć zestawu, bo miałem takie pociągnięcia, miałem wrażenie, że ryba się nie zacięła, ale coś tam się skusiło. To na pewno nie będzie karp, bo idzie łagodnie. Myślę, że to może być leszcz, ewentualnie karaś. Nie, też nie jakiś duży. Ciekawe, co to będzie. Leszcz. Ale już taki
przyzwoity, bym powiedział, leszcz. No, pachnie leszczem. Kurde, leszcze mają taki charakterystyczny zapach. Nawet można powiedzieć, że taki smrodzik. Ale ja je lubię łowić. No tu już jest ryba ponad kilogramowa. Smukła, płaski brzuszek, więc jeszcze musisz troszkę się odżywić. Idź tam jeszcze sobie pożeruj, patrz, pelecik dostaniesz ode mnie, masz. Nie, albo kukurydzę mu dam. Czekaj. O. Dobra, słuchajcie, wypuszczam go, żeby mógł popić. Ale żywotny. Taki nieurodziwy, ale żywotny. Te dwie miejscówki tutaj, powiedzmy blisko Grążeli, one nie były nęcone. Tam po prostu zarzucałem podajnik i chciałem budować łowisko, ale nie zauważam, żeby to przyniosło jakiś skutek. Nie wiem, no nie działa to jakoś na ryby pozytywnie. Nic z tego nie wynikło. Jakiś pojedynczy leszczyk, więc no to nie jest coś, co by mnie ucieszyło. Chciałbym łowić karasie i myślę, że nie mam na co czekać. No, już jakiś czas minął, takie budowanie łowiska nie przyniosło rezultatu, więc być może trzeba troszkę bardziej agresywnie to łowisko zanęcić. Tak sobie myślę, że skoro tutaj na tą bombkę, może nie dużymi porcjami, ale cały czas donęcam peletem i kukurydzą, więc i z tego miejsca mam więcej brań niż tam spod tych nenufarków, no to być może tam po zanęceniu tego miejsca też tam więcej ryb przypłynie, więc podam mieszankę zanęty na pewno. Mam kukurydzę, więc dam też kukurydzę. Ten 4 mm pelet. Trochę 2 mm peletu i mam też białe robaki. Też nie zauważyłem, żeby było dużo ryb przeszkadzajek jakichś, więc myślę, że te białe robaki na takim zbiorniku PZW, gdzie przyjeżdżają wędkarze, no to przypuszczam, że nęcą kukurydzą, robakami. To takie najbardziej popularne przynęty. Być może nawet bardziej popularne niż pelet. Dlatego też takie coś tutaj podam. Nie wiem ile, ze 4 takie koszyczki, to chyba jeszcze więcej muszę tego przygotować. Zaraz przygotuję ten miks, zobaczycie jak to wygląda. Chyba troszkę wody w to doleję, żeby bardziej spoista taka mieszanka była. O. Przy okazji sprawdzę, jak wędka Duracarp Feeder do 40 gramów zachowa się pod takim koszyczkiem. Koszyczek ma 20 gramów do ciążenia plus wsad, więc to tak będzie na granicy, 30 parę metrów do zarzucenia. No nic, no trzeba testować w boju takie wędziska. Myślę, że wytrzyma, ale Wy się o tym przekonacie za chwilę. No, będzie git. Przyszedł czas, żeby donęcić to, co wspominałem wcześniej. Nie ubijam mocno tej zawartości, bo ona dosyć dobrze się trzyma tego koszyczka, a jak będzie za mocno ubita, to później będzie problem, żeby ona opuściła wnętrze i nie będę mógł tej zawartości zostawić w łowisku. Więc delikatnie tylko przytrzymałem zawartość, zarzucam w miejsce, czekam, nie wiem, 15 sekund, żeby woda zaczęła tam penetrować wnętrze tego koszyka, co ułatwi opuszczenie zawartości tym wszystkim frakcjom, które tutaj przygotowałem. Gdy się łowi plecionką lub jest zestaw do nęcenia z plecionką, wtedy dużo łatwiej jest pozostawić zawartość na dnie, no bo plecionka jest sztywna, więc jak się szarpnie, to natychmiastowo ta cała siła przechodzi z wędziska na koszyczek, natomiast przy żyłce no to jest trochę takie bungee, więc jak ja bym tam mocno zaczopował i chciał ten koszyk tam opróżnić na dnie, no to mógłbym sobie tak bujać, a na koszyku by najprawdopodobniej niewiele się wydarzyło.
Przez dłuższy czas nie mogłem nic złowić. Obławiałem ten rejon, gdzie był, powiedzmy, ten bombkowy, gdzie strzelam peletem. Tam po prawej stronie tych grążeli. No i przyjechał Rafał i Rafał mi podpowiedział, że troszkę bardziej w lewo z jakichś tam powodów rybom lepiej pasuje, więc to był chyba drugi zarzut w to miejsce właśnie na lewo. No i nastąpiło branie, więc mam nadzieję, że tym razem może jakiś karaś trafi do podbieraka. Nie wygląda mi to na karpia, bo za mało narowisty jest. Natomiast karaś to może być. W to bym uwierzył, że to będzie karaś. Ryba niestety idzie do prawej strony, tam w te trzcinowisko, co też może właśnie świadczyć o tym, że to jest karaś. Ale nic, mam nadzieję, że mam na tyle mocny sprzęt, że jej nie pozwolę, żeby ona tam się gdzieś zaplątała. No, ryba chyba wyczuła, że jest blisko brzegu, muszę jej odpuszczać. Ale nie ma się co spieszyć, bo tych brań nie jest zbyt dużo. Więc każdą rybę muszę poszanować, tym bardziej, że tutaj te karasie, które wędkarze łowią, no to takie często ponad kilogram, a nawet słyszałem o takich ponad 2 kg, więc jakby taki się trafił, to by było super. Złotą rybkę, chciałbym tylko złotą rybkę. No już tu nie widzę jeszcze tej ryby, ale jest na pewno blisko brzegu, bo mam węzełek łączący strzałówkę i tą linkę główną. Więc ryba jest mniej więcej 6 metrów od brzegu, ale nie chcę się poddać, nie chcę tutaj dopłynąć do powierzchni. Ja też bardzo forsownie jej nie holuję, tak jak mówię, no nie ma tych brań dużo i nie chciałbym tej ryby stracić. No chodź kochany, tylko zrobię sobie z Tobą fotkę, pokażę ludziom taką rybę piękną. No karpik, pierożek mały. A już przez moment liczyłem, że to może być coś lepszego. Zarybieniowy taki karpiszon. Środek lata, a ja złowiłem wigilijnego karpia. Dobra, po dłuższej przerwie to cieszy i taka ryba, także odpływaj. Pobudka. Się obudzi, poszedł. No może za radą Rafała w nowym miejscu będą nowe ryby. Lato, piękna pogoda nie zawsze służy dobrym braniom. Właśnie bardzo często jest tak, że te upały wpływają negatywnie na żerowanie ryb, szczególnie na tego typu łowiskach. No ale trzeba jakoś sobie radzić. Pewnie podczas dobrego żerowania zastosowałbym te rady, które mi udzielił... O, jakieś mam wskazania. Zastosowałbym te rady, które mi udzielił tutaj Rafał. Łowił blisko grążeli i pewnie cieszyłbym się holem wielu karasi. Natomiast no, dzisiaj jest ciężki dzień i trzeba jakoś się wspomagać. Udało mi się złowić jakieś ryby tam spod tych grążeli, natomiast no, to na pewno nie jest tutejszy standard. Dlatego trochę też niestandardowo podszedłem, tak jak tutaj się łowi i wybrałem miejsce koło 15 metra i tam podaję twardy pelet. No i co jakiś czas zarzucam albo bombkę z kukurydzą, albo metodę z waftersem, a teraz zarzuciłem metodę też z tym 6 mm peletem. Może to też jest ważne, żeby ta przynęta za bardzo też nie odbiegała od tego, czym się nęci. Nieraz na niektórych łowiskach jest to bardzo ważne.
Także taki dosyć trudny dzień na rybach, no ale trzeba cały czas myśleć i starać się dopasować do tego, co rybom najbardziej pasuje. Ty patrz, jest ryb. Mały, ale jest. Zostawiłem zestaw na 15 minut i nastąpiło branie. To nie będzie duża ryba, przypuszczam, że to będzie jakiś leszcz. Ale aż tyle czasu potrzebował, żeby się tutaj zameldować w stanowisku. Jakiś w ogóle zmęczony ten leszcz. Tak jakby w siatce nie wiadomo ile siedział. No nie jest to ładna rybka. Jakaś taka schorowana wygląda. Ale wypuszczamy. Jakiś szczupak na pewno go zeżre. Także może zmienię teraz łowisko. Tutaj za chwilę donęcę trochę grubiej i może jeszcze wrócę na tą bliższą linię. Ale chciałbym Wam pokazać taki, nie wiem, myślę ciekawy sposób prezentacji przynęty i zakładania białych robaków. Bo to jest taka przynęta, która może być czasami bardzo skuteczna, szczególnie wtedy, gdy ryby nie biorą, albo gdy łowi się jakieś właśnie leszcze, karasie, liny, albo jakieś inne nieduże ryby. Przygotowałem przypon właśnie z bagnetem. To jest bagnet taki z zadziorkiem, taka szpileczka z zadziorkiem. Jego pierwotne przeznaczenie to jest takie, żeby wziąć po prostu jakiegoś twardego waftersa, czy jakiegokolwiek waftersa i po prostu tego waftersa nabić na ten bagnet. Dzięki temu, że on jest wykonany z cienkiego drutu i ma zadziorek, no to się bardzo dobrze trzyma na włosie. Ale ja też wykorzystuję ten bagnet w inny sposób. Jeżeli są słabe warunki, ryby słabo biorą, albo właśnie biorą tak jak tutaj leszcze, czy jest szansa na karasie, to lubię wykorzystać ten bagnecik do zakładania robaków. Jeśli łowię na łowisku specjalnym, no to stosuję haki bezzadziorowe, więc jeżeli mam na haczyk założyć robaka, szczególnie jak ten robak się rusza, no to można sobie wyobrazić, że żywy robak założony na haczyk bezzadziorowy po chwili schodzi sobie sam z tego haczyka, więc wykorzystuję bagnet. Ja tutaj akurat nie mam żywych robaków, ale do takich martwych robaków ten bagnecik też jest dobry. Mam przypon z tym bagnecikiem. Ważne, żeby bagnet miał zadzior i zakładam robaki właśnie za ten zadzior, na ten bagnet. O, i przynęta w ten sposób się prezentuje. Ona jest założona na włos, więc nawet jak te robaki byłyby żywe, one nie są w stanie wydostać się z tego bagnecika, no bo się oprą na zadziorze. Jeżeli ryba by szarpała, to zobaczcie, też no nie jest to takie łatwe, żeby tego robaka z tego bagnetu zdjąć. Białe robaki mają też pewną wadę, bo gdy nabija się je w foremce, to one tak jakby troszkę przeszkadzają, żeby ten pelet się dobrze kleił. I na przykład zdarza się, gdy, nie wiem, no robi się jakieś warstwy, że te robaki powodują, że no całość nam się słabo wklei, więc łowiąc na białe robaki można na przykład zarzucać zestaw w ten sposób, że przypon jest poza podajnikiem, ale też można wykorzystać sposób, kiedyś ten sposób zaprezentował mi Death Ship, że robaki się umieszcza poza podajnikiem, zasypuje się tutaj ten podajnik i zakleja się w ten sposób. Więc te robaczki nie wiszą na takim długim przyponie, tylko są zaraz poza podajnikiem. No i jak ten podajnik spadnie na dno i zacznie się obsypywać, no to te robaczki są bardzo blisko tego stosika, tej kubki i tego peletu, który przygotowaliśmy.
Takie emocje jak na rybach dzisiaj są, że odpowiadałem właśnie córce na SMS-a, a tu branie nastąpiło. I co to teraz będzie? Leszcz czy będzie karaś może? Na razie nie szarpnęło się mocno, więc pewnie będzie leszcz. Chociaż marzę o karasiu. O, tutaj trochę opór narasta. Pokaż się. Pokaż się, leszczu, stań się karasiem. Proszę Cię, no weź, zrób to dla mnie. Słuchajcie, jakieś to łowisko popsute, bo leszcze nie chcą się stawać karasiami. Ale też ładna rybka, jak na leszcza już przyzwoita ryba. Też złota, chciałem złotą i mam złotą, tylko że trochę innym gatunku. Zobaczcie, pierwszy zarzut, który wykonałem na te robaczki, jeszcze tutaj widać troszkę na tym bagneciku zostało, więc warto mieć w głowie, że i pamiętać o tym, że bagnet z zadziorem się może przydać. Kuderlak, ale sprawia radość. Dzisiaj przy tych słabych braniach nawet taka ryba cieszy. Ty, ekwilibrysta! Ty, bo Ci Michał gumka pękła. No i na koniec chyba będzie kaczka. Co tu nam na koniec się trafiło? Czy będzie piękna wzdręga? Nie, dzisiaj leszcze i to w wydaniu mało aktywnym i słabo walczącym. Pozostał mały leszczyk. Ten chociaż ma ładne łuseczki, no ale wziął też na te białe robaki nałożone na bagnet. Płyń, powiedz tym karasiom, że tu był taki Niemiec, co chciał się z nimi poznać, tylko nie miały śmiałości. Jak następnym razem przyjadę, żeby to mnie pamiętały. Jak widzieliście, nie każde wyjście na ryby to jest to, o czym moglibyśmy marzyć, więc zdarzają się też trudne dni na rybach, no ale trzeba kombinować, trzeba starać się dopasować do tego, co się dzieje w danym dniu. Ja dzisiaj ryby zbierałem w sumie chyba z dwóch miejsc. Z tego miejsca tam po prawej stronie tej wyspy Grążeli oraz tutaj z tego bliższego miejsca, które nęciłem 6 mm peletem. Na koniec też parę rybek złowiłem, jak założyłem białe robaki na bagnecik i to spowodowało, że te brania były częstsze, także no lepsze to niż siedzieć w domu, więc zachęcam, idźcie na ryby. Jeżeli film się spodobał, coś tam ciekawego z niego wynieśliście, pozostawcie kciuka w górę. Z góry za to dziękuję. Oczywiście przypominam o subskrypcji kanału Preston Innovations Polska z dzwoneczkiem. Zapraszam na media społecznościowe Prestona, na Instagram oraz na Facebook. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Jak widać, nie każde wyjście na ryby to jest takie wędkowanie, jakbyśmy sobie tego
Kurde, poczekaj, bo coś mi się język plącze i nie umiem frazy złożyć. Jeszcze patrzyłem, a miałem...